Maraton w Luxorze rozgrywany jest już chyba od 30 lat. Tak, dobrze mówię. To jest 30 jubileuszowa edycja. Tak się po prostu wzięło i trafiło. Myślę, że będzie fajnie. Słuchajcie, więc sytuacja jest dramatyczna. Mówił, że to jego dom? Mister! Man, we late. Kolo miał po nas przyjechać samochodem. Nie przyjechał, jest 35 minut do startu. Brama jest zamknięta, nie ma przez nią jak... No fakt, no rzeczywiście tędy nie przejdziemy. Egipska przygoda urła. Nie mamy nawet jak wyjść z hotelu. Egipskie zimności są. Jalla, jalla! Staliśmy, a tu 7 stopni na tej pustyni cywilizacyjnej. Jedziemy na start. No i słuchajcie, po co ta cała panika była? Wszystko się udało, zdążyliśmy. Startu jeszcze nie ma, ale już się wszystko szykuje. Walk like an Egyptian. Kazano mi powiedzieć wiele mądrych rzeczy, a ja nie wiem co powiedzieć. Ale 50. urodziny są w dechę, polecam. Tak sobie kucam i myślę i wiecie co? To będzie dobry maraton. Będzie teraz biegane i trochę się nawet ociepliło, całe szczęście, bo byliśmy przerażeni tymi 7 stopniami, ale jak się biegnie, to się człowiek i tak zgrzeje. A żeś mnie zdybał na sapaniu. Thank you. A to są, troszkę zejdę z trasy, przecież nie wariujmy. Powiedz maraton zawsze i wszędzie mogę. Słuchajcie, to są ogromne kolosy Menosa 2, jeden i drugi są ogromne. Tutaj była aleja prowadząca do świątyni, one stały przed świątynią. No i niestety zostały po tej świątyni już tylko kolosy, więc możemy sobie wyobrażać, jak wyglądała cała świątynia. Tak naprawdę nie są to kolosy Menosa, nie mylić z Memosami, tymi klockami do układania i do ćwiczenia pamięci, tylko to są posągi Amenhotepa. Natomiast Grecy, pielgrzymkując tutaj czasem do Luxoru wiele set lat później, byli przekonani, że są potomkami Menosa, który sobie tutaj przywędrował, i nazwali te posągi
posługami Menosa, co wprowadziło ogromne zamieszanie. One się podczas trzęsienia ziemi, jeszcze starożytności, poprzewracały, ułożyli je od nowa, ale dzięki temu widać tą strukturę kamienną. Jeżeli, może wam pokażę zdjęcie, o tu fajnie widać. A dobra, stracę te 5 minut, jeszcze wam pokażę. Tu widzicie koło nogi żona Amenhotepa, taka malutka. Tam jeszcze w nogach są Amenhotepa dzieci. No wiadomo, żony mieli malutkie. Wracam na trasę, bo maraton sam się nie przebiegnie. Seti nie był dobry, nie był grzecznym chłopcem. Bardzo niegrzeczny Bóg. Ojej, co to było niedobre takie? Be. Szymon, może byśmy się wykąpali, zobacz rzeczka. Kurwa, powiem ci, patrząc na temperaturę, to tak. Mój przyjaciel odwrócił się tułeczkiem, a chciałem, żebyśmy coś poopowiadali. No nie dogadam się z nim, no. A bardzo chciałem. Widocznie osieły mnie nie lubią. No ale z drugiej strony 2 osieły naraz to faktycznie za dużo. O! Daje ten osioł. Taki wyścigowy, jak na osła, szybki. No i słuchajcie, prawdopodobnie już się zorientowaliście, że maraton w Luxorze rozgrywany jest na 4 okrążeniach. Kółek jest 4, tak jak wygadałem. No i powoli zbliżam się do półmetka, więc umówmy się tak. Pierwsze 21 km było dla mnie, dla was, a drugie będzie dla mnie. Wy sobie pooglądaliście, a ja sobie teraz pobiegam i myślę, że to było sprawiedliwe. Widzimy się na mecie. Straszna sprawa, prawie że zapomniałem. Ten gościu dzisiaj kończy 100. maraton, zostało mu jeszcze 7 km. 100! O Jezu. No słuchajcie, do mety zostało nam kilometr, może mniej. Może więcej. Bardzo fajny maraton, polecam, jeżeli lubicie podróże, zwłaszcza te duże i trudniejsze. Wodotrysków tutaj nie ma, coli na punktach nie ma, jest banan 1 na 5 i woda. Która już przestała smakować po pewnym czasie, jak woda. Idziemy, 5 trzeba złamać. Tak. No i wystarczy. Thank you. 100! I czas na podsumowanie. Medalik nie jest zły. Martwiłem się, że będzie byle jaki, a jest całkiem fajny. Słoneczko prażyło tak od połowy dystansu. Sami widzieliście, na starcie było zimno, a później to już było coraz cieplej. A teraz to, tam jest to Amon-Re. Tak, słońce, czyli Bóg Amon-Re. Wszystkim podróżnikom, którzy lubią coś więcej niż Berlin, Londyn, Lądek i takie inne proste wyprawy, bardzo polecam. Było fajnie. Ciężko, no ciężko, ale całe szczęście też nie robię tego w środku lipca. Jak widać, jeszcze raz, medal jest, meta jest, start był i nawet zdążyliśmy. Do poprawy punkty z wodą na trasie. Jest ich sporo, bo na każdym kółku było 5, ale tylko woda. I kawałeczek tam banana chyba na jednym z nich. Przydałaby się kola, strasznie mi się chciało coli. Gratulacje dla Sławka Smolińskiego, który tutaj w Luxorze pobiegł swój 100. maraton w życiu i w ten sposób trafił do annałów. Kolejnego uczestnika ma Polski Klub Maratończyków 100 maratonów, czyli zrzeszający tych wszystkich, którzy przebiegli 100 maratonów. Już jest nas chyba ponad 300 grubo. Luxor nie dla każdego, ale jeżeli uznacie, że dla was, to śmiało wbijajcie.
A w razie czego, jakbyście chcieli więcej szczegółów, jak się dostać, ile to kosztuje, dzwońcie. Telefon do mnie znacie, a jak nie, to na stronie maratonypolskie.pl w dziale redakcja znajdziecie. No i oczywiście zapraszam Was na mojego bloga 40latjedopiachu.pl do działu Maratony Świata. Tam znajdziecie 70 już ponad relacji z maratonów w różnych częściach świata. Cześć! Ale się rozgadałem, masakra.